Nie chodzi o to, żebyś się nauczył na pamięć określonych słów, określonych zwrotów i po prostu to wyklepał jak robot. Ja w takich sytuacjach skupiam się w dużej mierze na zespole przede wszystkim. I po prostu popłyniecie, zabłyśniecie waszym największym pomysłem i będzie super. Nie będzie. Szkoda marnować ten czas na to, żeby po prostu powiedzieć, że nie wiem, fajna pogoda, nie jadłem dzisiaj kanapkę na śniadanie albo się nie wyspałem. Jeżeli tego nie wiesz, no to będziesz miał problem. To spróbujmy. Także dawaj. Cześć, witamy w Nerd Management. Tutaj Krzysztof Rakowski i Paweł Rejkowski. Słuchaj Paweł, wyobraź sobie, że wchodzisz do windy, jedziesz z garażu na 5. piętro u nas i spotykasz naszego CEO, który jakimś cudem przyjechał z Rumunii. Dla uproszczenia załóżmy, że on umie po polsku. I masz 30 sekund, bo on cię pyta: kim ty w ogóle jesteś? Co ty tu robisz? Po co tu jesteś? Czas start. Cześć, nazywam się Paweł Rejkowski, jestem team liderem w EMAG, tutaj w hubie polskim. Buduję najlepszy zespół w EMAG-u, dostarczając soft w sposób zwinny, sprawny i dokładny. I mam do ciebie taką sprawę, ponieważ chciałbym rozwinąć tutaj ten hub, a ponieważ mamy świetne procedury, zielone wszystkie KPI, wszystko się zgadza, i wiem, że w naszych projektach mamy tutaj przestrzeń na rozwój, to może pogadajmy o tym, jak rozwinąć się tutaj lepiej. No super, zmieściłeś się w czasie, 25 sekund, więc akurat dojechaliście na 5. piętro. Jest materiał do dalszej rozmowy. I o co chodzi? Co właśnie teraz zrobiłeś i czemu to jest ważne? Co tu się właśnie wydarzyło? Jest tak zwany elevator pitch, 30-sekundowa rozmowa w windzie, do której musicie się jako liderzy, zwłaszcza jako liderzy, przygotować. I teraz o co chodzi? Często jest tak, że kiedy chcemy coś zrobić, mamy plan kariery, rozwoju, awansu, mamy jakiś pomysł, chcemy go sprzedać, bo na przykład widzimy potencjał do wzrostu, potencjał do rozwoju, ale nie umiemy się odezwać. Nie jesteśmy przygotowani. Kiedy spotykamy kogoś, a uwierzcie mi, że kiedy nawet sobie myślicie, że jak spotkam właśnie CEO, CTO, czy tutaj jakiegoś ważniaka z firmy, zwłaszcza jeżeli w dużej korporacji pracujecie, to będzie wszystko fajnie, super i po prostu popłyniecie, zabłyśniecie waszym największym pomysłem i będzie super. Nie będzie, absolutnie. Jeżeli się do tego nie przygotujecie, nie będzie. Sam doświadczyłem kiedyś, jadąc w windzie, kiedy pracowałem jeszcze w BlaBlaCarze, wsiadam do windy, a tam Fryderyk Mazzella, czyli jeden z founderów BlaBlaCaru i po prostu nagle, jak tutaj zawsze taki wygadany, wymądrzający się gościu, jak gościa zobaczyłem, w tym momencie po prostu zapomniałem języka w gębie i nie wiedziałem, jak się odezwać. Więc tak, dokładnie to się zdarza, dlatego od dzisiaj o tym mówimy, że to jest bardzo ważne, abyście taką 30-sekundową gadkę mieli przygotowaną, żebyście wiedzieli, co robicie, kim jesteście, jak się nazywacie, co w niektórych sytuacjach skrajnie stresowych może też być bardzo istotne, więc musicie wiedzieć, jak się nazywacie, co wy robicie, dla kogo to robicie, jak to robicie i co wy chcecie zrobić, co wy chcecie osiągnąć. Ale potem po kolei. To jest też istotne, że jeżeli ktoś nas pyta, co tam słychać u ciebie, zwłaszcza, że to jest ktoś, powiedzmy, kogo słabo znamy, z jakiejś innej odnogi organizacji, czy właśnie ktoś wysoko postawiony, to szkoda marnować ten czas na to, żeby po prostu powiedzieć, że nie wiem, fajna pogoda, nie jadłem dzisiaj kanapkę na śniadanie albo się nie wyspałem. Bo nie dostarczy to żadnej wartości tej osobie, też nie jest pewnie zainteresowana tym, co jedliście na śniadanie, tylko bardziej jest to okazja na to właśnie, żeby powiedzieć coś ciekawego o zespole, który reprezentujecie, o dziale, który reprezentujecie. To przynosi dobre rezultaty. Pamiętam, gdy my tutaj tworzyliśmy nasz hub EMAG w Warszawie i miałem okazję gdzieś tam w centrali rozmawiać właśnie z naszym CEO, czy z jakimiś innymi ważnymi ludźmi, to miałem przygotowaną taką gadkę. Oni często nie mieli świadomości za dużej o nas, albo mieli niewielką świadomość tego, że w ogóle jesteśmy i co robimy. Więc po prostu miałem przygotowaną taki pakiet informacji, co robimy, ile nas jest w ogóle, czym się wyróżniamy, co jest takiego szczególnie
fajnego, interesującego, żeby po prostu zapadło im w pamięć i dzięki temu widziałem, że te efekty były, że to zapadało im w pamięć, że potem się odnosili do nas, czy przekazywali nam jakieś informacje, projekty. Ta świadomość była większa z ich strony i było to dla nas pozytywne. Porozmawiamy, Paweł, może o tym, w ogóle co jest ważne w takim pakiecie informacji, no i w jaki sposób się do tego przygotować, bo to można chyba tak podzielić na jakieś części i powiedzmy zrobić z tego taką prostą checklistę. Dokładnie tak i zaczynamy od punktu pierwszego, czyli kim ty jesteś? Kim ty jesteś w tej organizacji i co robisz w swojej firmie? Jak się nazywasz? Jaką rolę pełnisz? Co tak naprawdę tutaj robisz? Po co tutaj jesteś? I to jest ważne, żeby sobie odpowiedzieć na takiej płaszczyźnie oficjalnej, czyli po prostu co masz wpisane w systemy kadrowe i w swoją rubryczkę, metryczkę, żebyś po prostu wiedział, mógł po prostu się przedstawić, ale też mieć to rozpoznane, powiedzmy, na takim głębszym poziomie, dlaczego naprawdę ty tutaj jesteś, dlaczego naprawdę pracujesz w tej firmie, tak się zastanowić, ponieważ wtedy będzie ci łatwiej, bo sam elevator pitch to nie chodzi o to, żebyś się nauczył na pamięć określonych słów, określonych zwrotów i po prostu to wyklepał jak robot, tylko żebyście byli do tego przekonani, żebyście to czuli, żebyście wiedzieli, po co wy tu jesteście, po co tutaj pracujecie, co robicie, co chcecie zrobić. I to jest bardzo istotne, żeby mieć dobre nastawienie do tego. To nie jest po to, żeby coś komuś wcisnąć na siłę, ponieważ siłą rzeczy elevator pitch wychodzi z kręgów marketingowych, sprzedażowych, a u nas, jak to w IT, do tej sprzedaży z mojego doświadczenia podchodzimy różnie, więc często tej sprzedaży się albo boimy, albo jej nie lubimy, albo ją lekceważymy, albo nie chcemy, my nie będziemy po prostu tym wrednym sprzedawcą, bo mieliśmy doświadczenia z wciskaczami kitu, którzy nam wciskali garki, parasole czy cokolwiek i nie chcemy być tacy sami. Dlatego musimy mieć dobre nastawienie przede wszystkim, musimy popracować nad tym nastawieniem swoim i wiedzieć, dlaczego my naprawdę tutaj jesteśmy. I to jest taki punkt pierwszy, który możecie sobie zaznaczyć, czyli ja. Kim jestem ja, co ja tutaj robię. Drugą rzeczą, o którą musisz znać, wiedzieć i obudzony o północy, w środku nocy, cokolwiek to dla siebie znaczy, żebyś był w stanie odpowiedzieć na to pytanie, to jest, kto jest twoim klientem? I teraz byliśmy kiedyś wspólnie z Krzychem na warsztacie u Elizy Stasińskiej, szefowej działu ITM Banku, która zapytała całą publikę warsztatową dokładnie o to, czyli kto jest twoim klientem, dla kogo ty robisz to, co robisz. I uwierzcie mi, że wysypali się autentycznie wszyscy, bo to jest często tak, że my po prostu nie wiemy, kto jest naszym klientem, dla kogo my to robimy. Jeżeli jesteś team liderem, jeżeli jesteś menadżerem, no to pytanie, z kim się kontaktujesz? Kto jest realnie twoim biznesem, twoim klientem? Czy to wewnętrznym, czy zewnętrznym? Musisz to wiedzieć, żebyś był w stanie się na tych ludziach skupić. Jeżeli tego nie wiesz, no to będziesz miał problem. I teraz w kontekście elevator speech jest to bardzo istotne, ponieważ wtedy możesz wypunktować po tym, kiedy już przedstawisz siebie i powiesz, co robisz, po co ty w ogóle tu jesteś. Druga rzecz jest właśnie to, czyje problemy rozwiązujesz, komu pomagasz, komu ułatwiasz życie w tej organizacji. I trzecia rzecz to jest w jaki sposób, co tam robisz, czyli że realizujesz takie i takie projekty, takie i takie aplikacje. Zrobiłeś na przykład gildię liderów, testerów, wspierasz całe środowisko w swojej organizacji. No robisz po prostu coś, co jest fajne i jest ciekawe i pomaga organizacji zarabiać więcej lub oszczędzać więcej, to w tym momencie wygrałeś. Czyli podsumowując jeszcze 3 punkty. Kim jesteś? Dla kogo pracujesz? Kto jest twoim klientem? I co robicie, w jaki sposób dostarczacie wartość do organizacji. I tutaj kolejna rzecz, którą trzeba ująć w tym komunikacie, no to jest wasz zespół. Ja w takich sytuacjach skupiam się w dużej mierze na zespole przede wszystkim i no musicie pamiętać, że to, kto jest twoim klientem, to kto jest klientem twojego zespołu czy twojego działu, którym kierujesz. Co wy robicie fajnego, no to właśnie trzeba powiedzieć, co twój zespół, co twój dział, jakie robicie ciekawe rzeczy, w jaki sposób pracujecie. Ja jestem tutaj zwolennikiem, żeby raczej prezentować siebie poprzez sukcesy, dokonania naszego zespołu. Bo oczywiście potem można przejść do rozmowy o mnie konkretnie mnie jako osobie, ale w takich sytuacjach ja jestem reprezentantem naszego zespołu. I to wtedy fajnie po prostu nakreśla kontekst tego, po co jesteśmy w tej organizacji
i co tu robimy. I ważne jest też, żeby to nie było tak, jak Paweł wspomniał, że się wykujemy czegoś na pamięć i już mamy coś takiego zapisane. No tylko to trzeba aktualizować. To musi być na bieżąco. To, co ja robię, to na przykład jesteśmy w sytuacji, że przygotowujemy się do Black Friday, no to mówię w kontekście Black Friday, co robimy i jakie tam są rzeczy, na które zwracamy uwagę, co fajnego robimy, jaki mamy duży wkład. Jeżeli ostatnio coś zmieniliśmy w sposobie naszym działania, jest to istotne z punktu widzenia organizacji, no to też to dodaję i też to uwzględniam i też o tym mówię, no bo wiem, że to jest ciekawe dla osób, z którymi rozmawiamy. I zwróćcie uwagę, że to wszystko, o czym teraz mówimy, to nie jest tylko po prostu elevator pitch, żeby w jakiś tam sposób się zaprezentować, czy pochwalić czymś, wypromować. Zobaczcie, że te wszystkie rzeczy, o których mówimy, czyli zastanowienie się, kim jesteśmy, dla kogo pracujemy, kto jest naszym klientem, jakie są nasze mocne strony, jakie mamy dokonania, jaki wkład wnosimy do organizacji, to jest po prostu takie zrozumienie naszej tożsamości, zrozumienie naszych celów, zrozumienie, dla kogo pracujemy i po co, nadanie takiego sensu naszej pracy. To już przestaje być takim po prostu prostym, marketingowym, 30-sekundowym sloganem, a to jest taka baza, na której budujemy tożsamość naszego zespołu czy naszego działu, nasze miejsce w organizacji. Na tym budujemy wizję i budujemy naszą strategię. To może się wydawać skomplikowane i trudne i tutaj przestrzegam was przed tym, żebyście sobie wbili do głowy, że nie, to jest dla mnie za trudne, że nie, ja tutaj jednak nie podejdę do tego, bo tak jak Krzychu powiedział, to jest taki kondensat, to jest esencja tego, co robicie, po co tu jesteście, jak właściwie funkcjonujecie w organizacji i po co ktoś miałby się interesować w ogóle wami. Im większa organizacja, tym właśnie większy jest taki rozrzut i skali, no bo nie da się, no wiecie, jeżeli były takie badania, to się nazywa chyba liczba Dunbara, jak dobrze pamiętam, podlinkujemy oczywiście w notatkach do tego odcinka. Wniosek był z tego taki, że maksymalnie jesteśmy w stanie ogarnąć do 150 osób w relacjach bliższych lub dalszych. Więc jeżeli mamy organizację, gdzie tak jak na przykład w EMA, gdzie pracujemy, mamy 8000 ludzi, no to jest po prostu niemożliwe, więc nie bierzcie tego do siebie, jeżeli ktoś po prostu poleci dalej. To jest elevator pitch, to jest coś, co trzeba ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć i mieć właśnie świadomość tego, mieć dobre nastawienie, żebyście po prostu zastanowili się nad tym i byli przekonani do tego, co robicie, kim jesteście, po co to robicie, bo to wam ułatwi życie i to nie jest trudne. To jest coś, co wymaga od was czasu, wymaga od was zaangażowania, ale opłaci się po prostu po stokroć, bo kiedy spotkacie się za miesiąc, pół roku, rok i kiedy będziecie ćwiczyć ten swój elevator pitch, spotkacie się z sytuacją, kiedy to wam się przyda. Może na konferencji kogoś poznacie, może właśnie spotkacie prezesa w windzie, akurat będziecie chcieli coś zrobić i czekaliście na okazję, która właśnie się pojawiła. Po prostu będziecie mieli to gotowe i to jest też dobra rzecz, żeby mieć elevator speech przećwiczony, przygotowany, żeby zebrać te wszystkie rzeczy, wasze sukcesy i porażki. No, mieliśmy masę odcinków na temat zbierania tego. Mieliśmy o learning planach, o success bookach. Było tego wiele elementów. Teraz czas, żeby zebrać do kupy i je skondensować w 30-sekundową wypowiedź. I teraz ostatnia rzecz, którą chciałbym wam powiedzieć. Ja byłem w konkursie IT Manager of Tomorrow, który był najtrudniejszą formą prezentacji, jaką w życiu zrobiłem, bo w prezentacjach, wypowiedziach jest tak, że im krótsza, tym trudniejsza. I jeżeli kojarzycie serię TED, takich wystąpień inspiracyjno-motywacyjnych, tam jest 18 minut i to jest już bardzo trudna forma prezentacji. W konkursie IT Manager of Tomorrow ja miałem 5 minut. I teraz jak zapakować 5 lat życia w 5 minut? I to się dało zrobić. Mało tego, dało się to zrobić tak naprawdę w 2,5 minuty. I to jeden z trenerów mi naocznie uświadomił, że to po prostu się da, doświadczalnie, więc wy też możecie wziąć swoje doświadczenie, je skondensować, skupcie się na prostej odpowiedzi na tych 3 punktach i najlepiej zróbcie to tak, jak my robimy to teraz, czyli po prostu rozmawiając z drugą osobą. Weźcie sobie kolegę, koleżankę i po prostu pogadajcie. Albo nawet kota, jeżeli nie chcecie, nie wiem, z ludźmi ćwiczyć, to zwierzaka czy gumową kaczkę, z którą będziecie po prostu do kogoś mówić, komuś to opowiadać.
W ten sposób jest zdecydowanie łatwiej to przećwiczyć, wziąć sobie te 3 punkty, mówić po prostu do kogoś, komuś opowiedzieć, kim jestem, kto jest moim klientem i co robisz, jaką wartość dostarczasz. I tak będzie po prostu dla was łatwiej. A jeżeli jesteście zainteresowani, żebyśmy trochę podrążyli, w jaki sposób to zdefiniować, w jaki sposób rozpoznać to, o czym Paweł przed chwilą powiedział, to ja trochę pracuję ostatnio nad tym, żeby to dobrze zrozumieć i przygotować sobie takie narzędzia. Paweł też będzie brał udział w ciekawym cyklu szkoleń w tym roku, więc jeżeli jesteście zainteresowani, żebyśmy się podzielili tym, co wymyślimy, tym, co przygotowujemy, to zostawcie nam komentarz albo napiszcie do nas i wtedy bardzo chętnie się z wami tym podzielimy. To Paweł, jeszcze zanim skończymy ten odcinek, jeżeli mógłbyś powtórzyć tę checklistę, o czym w 30 sekundach powiedzieć temu naszemu CEO w windzie. Po pierwsze, przedstaw się, powiedz kim jesteś, co ty tutaj robisz. Po drugie, kto jest twoim klientem, dla kogo ty pracujesz, czyje problemy rozwiązujesz. Po trzecie, jaką wartość dla organizacji dostarczasz, czyli jakie efekty, owoce przynosisz. I pamiętaj, żeby to wszystko mówić w kontekście zespołu. Nie, to nie jest czy do chwalenia siebie, do budowania własnego ego, ale do pokazania tego, że robicie dobrą robotę. Ty jesteś osobą, która potrafi ten zespół też zbudować, zmotywować, zrobić tak, żeby wspólnie dostarczać wartość dla firmy i zadowalać waszych klientów. I tyle. Nauczcie się tego, ćwiczcie, próbujcie, możecie nawet nagrać filmiki, wysłać nam, chętnie zobaczymy wasze 30-sekundowe wypowiedzi, a może taki challenge zrobimy, słuchajcie, kto wyśle nam filmik taki 30-sekundowy ze swoim elevator pitchem, to coś od nas dobrego dostanie. Możemy się umówić na kawę i porozmawiać o waszym elevator pitchu. Jeżeli jesteście w Warszawie, to odezwijcie się i możemy się wybrać na kawkę i sobie pogadać na ten temat. A jeżeli nie jesteście w Warszawie, to możecie zobaczyć link w opisie tego wideo i też możemy się umówić na wirtualną kawę. Tymczasem zapiszcie się do naszego newslettera na stronie nerd.management/newsletter, żeby być na bieżąco. No i oczywiście w każdy wtorek o 8:00 jesteśmy w waszej skrzynce mailowej, na waszym YouTubie, Facebooku, Instagramie i LinkedInie. Do zobaczenia! Trzymajcie się, cześć!